Musimy się teraz ustawić na jakimś parkingu do spania. Szybciutko, żeby spać. O, jakie oczka zmęczone. Jak tam? Trzecia w nocy to dla mnie noc. Wyjechaliśmy właśnie z promu jakiś czas temu i jesteśmy na miejscu, na którym przekiwamy się chwilę. Taki widok. Mamy ławeczkę i tutaj są nasze bukse. Dzisiaj tak śpimy. Ale żeby nie było, nie wszystkie to postoje są w pięknych, malowniczych miejscach. To jest taka kiełbaska. Też tu nie jest najgorzej. Jesteśmy w środku miasteczka, bo od 50 km nie było się gdzie zatrzymać. I przyrządzamy obiad. Co będziesz jadł? Nie wiem. Fasolę z ketchupem? Tak. I z kukurydzą. Zaczyna padać, rozciągamy plandekę? Tak. Dzisiaj cały dzień jechaliśmy. W zasadzie od południa, jak nam się udało wyjechać. Czyli pół dnia. No, pół dnia jedziemy, ale właściwie cały czas jedziemy, bo to taki fragment tranzytowy trochę. Chcemy dotrzeć kawałek za Trondheim, bo tam chcemy się spotkać z chłopakiem, z panem. Stoimy przy drodze. A na tą okoliczność Jędrek chciał komuś szczególnie podziękować. Tak, Karolowi, naszemu przyjacielowi, królowi, chciałem podziękować za te wszystkie lata szkoleń z plandekami jako zadaszenia. Tak, z plandekowania. Jesteś mistrzem i zobacz. Zobacz. To wszystko dzięki tobie. To wszystko kiedyś będzie twoje. Za 3 minuty mamy prom, więc idealnie się udało. A tutaj czekają na nas już panowie. Przeprawa promowa. Przeprawa promowa. Tak możemy sobie jechać. Po mozolnej drodze w deszczu w końcu docieramy do Thomasa. Dziś zostajemy u niego na noc i nie wiemy jeszcze, że będzie to długa noc, bogata w opowieści i ciekawe rozmowy. Rankiem ruszamy wspólnie na drogę atlantycką, jedną z najpiękniejszych w Norwegii. Kierując się na południe, doświadczamy widoków, które zapierają dech w piersiach. Strome, majestatyczne góry przykryte chmurami wypluwają miejscami wodospady, które wpadają do krystalicznych rzek, a przed nami Trollstigen. No to zaczynamy drogę troli w deszczu. W mgle lekkiej, znaczy chmury trochę opadły, a my wjeżdżamy w pierwsze agrafki i zaraz zobaczymy, jak to będzie wszystko działać i wyglądać. Obawiałam się drogi troli. Do przejechania mamy 11 serpentyn, a niektóre z nich zakręcają nawet pod kątem 180 stopni. Do tego jedziemy w deszczu, a chmury schodzą coraz niżej. Już zaczynam stromować.
Ostatecznie nie było tak źle. Busy dały radę, pogoda raczej nie. I nie mogliśmy nacieszyć się widokiem serpentyn z góry. Ale stacja. Taka giga, nie? Może ostatnia na naszej trasie. Startowaliśmy od poziomu 0. Jesteśmy gdzieś na około 1000. Czyli już większość za nami. Chwila takiego odpoczynku, wypoziomowania. Także można nawet wrzucić trójkę. Ale tutaj też ma miejsce do spania. I co? Do zobaczenia na górze. Jesteśmy przy największym lodowcu w Europie i zaraz będziemy szli na wycieczkę, aby dotrzeć do niego jak najbliżej. Jęzor największego lodowca Europy widoczny jest już z drogi. Zostawiamy busy i ruszamy przyjemnym szlakiem na Briksdalsbre. Całe piękno tego miejsca mamy na wyciągnięcie ręki. Piękno, które bardzo szybko topnieje, o czym informują tablice na szlaku. Pojedynek Masterchefa. Zieloni kontra czerwoni. Kto będzie pierwszy? To szybciej wodę zagotuje. Tutaj widać, że szpara jest Aga na prowadzeniu, a ciebie... Ja myślę, że ja szybciej ugotuję ryż niż wy wodę, nie? No ty wiedzą, że ja umiem gotować. Ponowałem mi kiedyś jajecznicę. Tak, tak. I co dodałeś do tego sosu? Powiedz. Podziel się przepisem takim obozowym. Już ci powiem. A nie, jednak ci nie powiem. Curry. Curry. Kremowo-pikantny. Świeże pomidory z papryką i kremowym orzechem kokosowym.
Opuszczamy właśnie miejscowość Lærdal, która słynie z takich z historycznego Starego Miasta, z małych, uroczych, kolorowych i mniej kolorowych domków. I jedziemy w kierunku... Jedziemy na południe i za chwilę wbijemy się w najdłuższy tunel drogowy na świecie, czyli Lærdal Tunnel. Tu będzie napisane, jak to się wymawia. 24 kilometry. I będziemy jechać tak długo tam w ciemnościach. Tak, i to będzie najdłuższa nasza noc od 2 tygodni. No właśnie. Kręte drogi prowadzą nas tym razem do Stegastein, platformy widokowej znajdującej się 650 metrów nad wodą. No nie wiem, jak się nazywa. Jesteśmy na punkcie widokowym i jest trochę ludzi. I ze skały wyrasta most. Czy płacie już wtedy jest płatna? Ile koron? 129. O kurde. I round of tunelu. Widzicie go? Piękny. A my zaraz będziemy go mijać. Pada kolejny dzień. Jest zimno i jedziemy przed siebie. Tak wygląda przed siebie. Jest wodospad Manafossen, jeden z piękniejszych wodospadów w Norwegii. Mamy dzisiaj nie za fajną pogodę, ale też cudownie wygląda w tych chmurach i w mgle. Żeby do niego dojść, trzeba pokonać taki 400-metrowy szlak lekko w górę. Norwegia to kraina troli i bardzo chcieliśmy zobaczyć słynny język jednego z nich. Usłyszeliśmy jednak o jego przyrodzeniu i wiedzieliśmy, że musimy tu być. Trasa na Trollpiken prowadzi pośród ciekawych skał i strumyków, a słynny Trollpiken sterczy w oddali. Za mną to Myrena, czyli najdłużej istniejąca drewniana rynna do spuszczania bali drewna. Ona została wybudowana w latach 50. Do lat 70. jeszcze funkcjonowała. Dziś jest atrakcją turystyczną i można się przejść właśnie tą rynną poprzez również wiszące mosty i na ten spacer Was dziś zabieramy. Chodźcie! Zeszliśmy troszeczkę z szlaku rynny drewnianej i jak pójdziecie sobie w bok różnymi szlakami, to napotkacie na przykład to, co za mną, czyli taki mały wodospad i szlak prowadzący do starej elektrowni, która znajdowała się tam.
I przeszliśmy kolejny z mostów i powoli wracamy. Cała trasa ma około 4 km. Jest co dreptać. Strach jest. Cześć! Cześć, opuszczamy Norwegię. Przed nami ostatnie 20 km do promu do Danii i żegnamy ją jak na warunki miejscowe w upale. No, jest bardzo słonecznie. Mieliśmy kilka takich dni, ale głównie było pochmurno, trochę zimno i deszczowo, ale ta deszczowa Norwegia też jest piękna. Szczególnie te chmury nisko wiszące tuż nad górami. Przepiękny widok. I bardzo polecamy Wam Norwegię, bo jeżeli chcecie doświadczyć takiej dzikości, szczególnie właśnie na północy Norwegii, takiej dzikości w Europie, to jeszcze ją tam znajdziecie. A i jeszcze jedno, bo jak zauważyliście, pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna pojechaliśmy więcej niż jedno auto, więcej niż 2 osoby. No i jesteśmy zaskoczeni, jak fajnie to się ułożyło, jak byliśmy zgraną ekipą. Mam nadzieję, że Kinga i Jędrek też tak uważają, bo nie mieliśmy żadnych zgrzytów. Także polecamy ich za partnerów do wyjazdu. Są bardzo spolegliwi, nie kłócą się z Agnieszką. To jest bardzo ważne. No i jesteśmy w Danii. Prom wylądował szczęśliwie i o czasie, a my śmigamy. Przed nami 1000 km. Na tym się kończy nasza przygoda. Do zobaczenia w następnym odcinku.